Cześć, witam wszystkich serdecznie, jak zwykle. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, kanału, którym starzy bywalcy to już doskonale wiedzą, że jest poświęcony profilaktyce zdrowotnej, ale za każdym razem przedstawiam się, dlatego że często jest tak, że trafiają na kanał zupełnie nowe osoby, które po raz pierwszy spotykają się z nowym odcinkiem, z nową audycją, więc nie dokładnie wiedzą, nie muszą wiedzieć dokładnie o co chodzi. Więc kanał jest poświęcony oczywiście, jak powiedziałem, profilaktyce prozdrowotnej, to znaczy wiedzy, dzieleniu się z Wami moim doświadczeniem dotyczącym dbałości o swoje zdrowie, o własną wysoką odporność, o sprawność i tak dalej. Oczywiście zrozumiałe, że żeby to robić, to trzeba po prostu mieć wiedzę, ale z kolei ta wiedza buduje naszą świadomość prozdrowotną i jeżeli się ma wiedzę, to można coś z tym fantem, z jakimiś tam powiedzmy zadaniami stojącymi życiowymi przed nami, coś robić. O czym będzie dzisiaj? Posłuchajcie, jedną z moich dziedzin, znaczy kilka jest takich dziedzin, taka piątka, niedługo nakręcę pewnie audycję na ten temat, jest taki dotyczącą kompleksowego programu ochrony zdrowia, składającego się z 5 punktów podstawowych, rzecz jasna. I w ramach, a więc chodzi o pewne takie filary ochrony zdrowia, więc jakie są w moim mniemaniu? Pierwsza sprawa, picie czystej wody, odpowiednio przygotowanej. Druga sprawa to niestety dożywianie dzisiaj się odpowiednio przygotowanymi suplementami diety, naturalnymi, rzecz jasna, nieprzypadkowo programy takie konstruuję. Dalej, zadbanie o w miarę możliwości wolność od smogu elektromagnetycznego. Dzisiaj będziemy troszeczkę o tym mówić. Czwarta sprawa to jest zadbanie o ruch, o jakieś umiarkowane ćwiczenia. A piąta sprawa to, proszę Państwa, słuchajcie, chodzi o zadbanie o własną psychikę, o własnego ducha, o budowanie takiego fajnego optymizmu życiowego. O czym dzisiaj dokładniej? Ponieważ posłuchajcie, nakręciłem już sporo audycji na temat pól elektromagnetycznych. Te pola mogą być destrukcyjne, ale możemy wykorzystywać pasma terapeutyczne, więc dzisiaj troszeczkę na ten temat, takich informacji na temat cytatów generalnie na temat terapii polami magnetycznymi, a więc co z tym leczeniem czy zastosowaniem terapii magnetycznych. Posłuchajcie, to jest akurat fragment jednej z moich książek. To jest akurat taka broszura, suplementacja polami magnetycznymi. Dlaczego jest to niezbędny czynnik dbałości o zdrowie? I kilka cytatów wam przeczytam. Początek pierwszego cytatu. Wiadomo, że linie sił emitowanych przez jądro naszej planety tworzą potężne pole, w którego środku żyjemy. Z tego punktu widzenia nasze ciało jest tylko ożywionym magnesem, który współgra harmonijnie z częstotliwościami, jakie wysyła nasza Ziemia, Słońce, Księżyc i cały kosmos. Poddane siłom kosmicznym, czerpie ono niezbędną energię do swego rozwoju. Stąd jest rzeczą normalną, że fale magnetyczne mogą nam pomagać w utrzymaniu równowagi i sprawności naszego systemu obronnego pod warunkiem, że potrafimy oswoić, oczywiście w cudzysłowie, owe rozprzestrzeniające się linie sił, które są wszechobecne, a jednocześnie niewidoczne i nieujarzmione. To jest cytat z książki Leczenie polem magnetycznym trojga autorów Tran Ki, Pierre Laget, Jean-Michel Gilbert. Następny cytat, początek. Jesteśmy popychani, przyciągani przez siły grawitacyjne ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego. Łapią nas bezustannie pajęczyny elektrycznych i magnetycznych pól wszystkich kształtów i rozmiarów, od olbrzymich międzyplanetarnych superpól do małych pól lokalnych. Dziwne, że żyjemy i to nie tylko na przekór tej całej energii ruchowi, lecz właśnie dzięki nim. Akurat to jest zdanie dwóch biofizyków ze Stanów Zjednoczonych. Akurat wypowiedź została zawarta w książce Cykle Nieba, profesor Gil Lyon Playfair i profesor Scott Hill.
Dalej, terapia polem magnetycznym jest metodą, która przenika całe ciało człowieka i działa na każdy narząd bez chemicznych skutków ubocznych. Dr Wolfgang Ludwig, niemiecki fizyk z University Temple z Filadelfii, doradca World Research Foundation w Los Angeles. A więc dalej. Uważam, że terapia pulsującymi polami elektromagnetycznymi może okazać się jednym z największych odkryć w historii medycyny. Dr David Williams. Wiemy już, że ludzkie ciało emituje szerokie spektrum promieniowania elektromagnetycznego i akustycznego. Tradycyjna medycyna traktuje te zjawiska jako efekty uboczne reakcji biochemicznych w organizmie. Większość badaczy biomedycznych uważa, że nie wpływają one w żaden sposób na podstawowe funkcje organizmu lub jego leczenie. Podstawową zasadą medycyny energetycznej jest to, że pola te są nie tylko związane z funkcjonowaniem ciała fizycznie i chemicznie, ale i regulują te procesy. Dr Glenn Ryan, Stanford University z Kalifornii. Wszechświat jest maszyną elektromagnetyczną, a człowieka możemy śmiało nazwać homo electromagneticus, gdyż jest on faktycznie układem elektromagnetycznym. Nic więc dziwnego, że człowiek i wszechświat muszą na siebie oddziaływać. Czynią to przy tym często w stopniu znacznie przekraczającym możliwości naszego świadomego pojmowania. Zdumiewające, że aż do najnowszych czasów tak mało zastanawiano się nad prawdziwymi mechanizmami tych oddziaływań. Znowu cykle nieba, profesor Guy Lyon Playfair, profesor Scott Hill, biofizycy USA. Ludzki organizm jest bardzo podatny na wszelką informację elektromagnetyczną przekazywaną z zewnątrz. Profesor Erwin Neyer, profesor Bert Sakmann, dwaj nobliści z 1991 roku w dziedzinie fizjologii i medycyny. Nie ma żadnych uzasadnionych wątpliwości, że wszystkie organizmy żywe są niezwykle wrażliwe na działanie pola magnetycznego. Dr Franklin Barnwell i dr Frank Brown, Wydział Nauk Biologicznych Northwestern University USA. Informacja jest istotą wszechświata i życia. Profesor Marian Wnuk. Żyjemy nie dzięki substancjom czy cząstkom pokarmowym, ale dzięki informacjom. Profesor Fritz Albert Popp. Magnetoterapia jest uniwersalną siłą leczniczą. Profesor dr Glombeck. Naukowcy, którzy tym się zajmują, mówią już o konieczności suplementacji polem magnetycznym. Chodzi tu o bardzo słabe pola wartości, na przykład 1/10 pola magnetycznego Ziemi, które mają najsilniejszy wpływ na sterowanie procesami zachodzącymi w komórkach. Nie mogą to być też pola magnetyczne stałe, to jest bardzo ważne. Musi to być pole pulsujące. Pan Jerzy Zięba, autor cyklu Ukryte terapie, naturoterapeuta. Mechanizm powstawania chorób jest łatwy do zrozumienia, o ile pamiętamy, że wiele chorób jest wynikiem tej samej podstawowej dysfunkcji. Każda choroba ma podłoże bioenergetyczne, elektromagnetyczne. Choroba jest oznaką, że komórki organizmu zostały pozbawione energii oraz został osłabiony mechanizm obronny. Zadaniem terapii magnetycznej jest usunięcie blokad, które zakłóciły normalne funkcjonowanie organizmu. Profesor Holger Hahnemann, Szwajcaria, autor książki Magnetoterapia. Środki farmakologiczne stosowane w zapobieganiu i leczeniu chorób związanych z naruszeniem procesów metabolicznych wykazują małą skuteczność. W wyniku wieloletnich badań nad wpływem pola geomagnetycznego Ziemi, studiując wiele wyników badań innych instytucji, Ukraiński Instytut Ekologii Człowieka stwierdził, że główną przyczyną tych zaburzeń jest zredukowanie naturalnego pola magnetycznego Ziemi i jego ekranowanie w postaci żelbetowych budynków, infrastruktury elektrotechnicznej i elektronicznej, metalowych nadwozi samochodowych, kadłubów statków i tym podobne. Tylko wystarczający strumień magnetyczny, charakterystyczny dla każdego gatunku, może znormalizować procesy metaboliczne. To wszystko dowodzi, że dla normalnego rozwoju człowieka niezbędna jest regulacja środowiskowego strumienia magnetycznego przenikającego jego ciało.
profesor Michał Kurik, dr Nikołaj Gołowin, Ukraiński Instytut Ekologii Człowieka. Jakie korzyści daje stosowanie medycyny fizykalnej? Korzyści są ogromne. Medycyna fizykalna sprzyja ekonomice leczenia, ponieważ znacznie zmniejsza jego koszty. Farmaceutyki są zużywane bezpowrotnie, a aparatura stosowana w medycynie fizykalnej może być używana wielokrotnie. Kolejna ważna rzecz. Metody terapeutyczne medycyny fizykalnej mają mniej skutków ubocznych niż leki. Lekarze wciąż poszukują nowych, bezpieczniejszych metod leczenia, które dają mniej efektów ubocznych lub nie mają ich wcale. Mało kto wie, że wiele osób jest hospitalizowanych z powodu krwawień związanych z nadużywaniem niesterydowych leków przeciwzapalnych, a więc najczęstszych leków przeciwbólowych. Profesor Aleksander Sieroń, artykuł Laser dla Kowalskiego, autorka pani Ewa Zwierzchowska w publikacji Żyjmy dłużej z 11 kwietnia 2011 roku. Wydawałoby się, że upłynęło bardzo dużo czasu, 2011, kilkanaście lat, a tymczasem problem z polami magnetycznymi, z tym, że słabnie już od kilku stuleci pole magnetyczne Ziemi, czyli to pole naturalne, nasze tło, nasz ocean, w którym jesteśmy zanurzeni, na to nakładają się bardzo silnie sztucznie generowane przez nas pola magnetyczne, przemysł, będziemy jeszcze o tym mówić, i to daje nam ogromne problemy. To jest potężne zadanie do rozwiązania. Tymczasem jest to temat praktycznie niszowy, bardzo mało się o tym mówi. Powiem tylko tyle, że jestem jednym z niewielu ludzi, pewnie w Polsce, w Europie, który dużo na ten temat mówi, który między innymi napisał kilka książek na ten temat. Tu są tylko dwie, a jeszcze są 2 tomy biomagnetyzmu. I to są rzeczy, które są po prostu, słuchajcie, bardzo ważne. To tyle na dzisiaj. Jak zwykle starzy bywalcy wiedzą, co ewentualnie mają robić na moją prośbę. A więc polajkujcie, ci, którzy są nowi, subskrybujcie nasz kanał, dzielcie się tą wiedzą. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papatki.